Więc u mnie w domu często słuchało się muzyki, rzecz jasna ze względu na rodziców. Mama bardziej słuchała klasyki, bo też z wykształcenia dyrygentura chóralna, a tata oczywiście jazzu różnego, więc ja się z tym osłuchiwałem od małego. Natomiast później, kiedy pierwszy raz spotkałem się, w ogóle jakby założyłem zespół razem z Bartkiem Pieszką, jego starszym bratem i tam jeszcze parę innych osób było, nagle się okazało, że starszy brat Bartka, Wojtek, proponuje jakieś standardy jazzowe i ja je wszystkie znałem, natomiast nie wiedziałem, jak się nazywają. To znaczy kojarzyłem melodię, bo byłem z nimi osłuchany od dziecka, od małego i potrafiłem je jakoś tam właśnie na początek oczywiście fatalnie i kiepsko strasznie na tej trąbce, na której dopiero 2 lata grałem wtedy, zagrać ze słuchu. Więc rzeczywiście to osłuchanie takie z muzyką, także z muzyką klasyczną dzięki mamie, to się bardzo przydaje mi do dzisiaj. I bardzo dużo dzięki temu w sumie na starcie jakby zyskałem, nie musiałem tego nadrabiać, zwłaszcza osłuchania z muzyką starszą, bo też tata, umówmy się, ma takie preferencje bardziej swingowe. Kiedy byłem w 3. klasie podstawówki i 3. klasie szkoły muzycznej, to nawet udało mi się namówić wówczas tatę, żebyśmy pojechali razem trabantem i żeby mnie wypisał ze szkoły muzycznej. Tak bardzo nienawidziłem ćwiczyć na fortepianie, bo cały 1. stopień to fortepian. No na nieszczęście, a może w sumie na szczęście, wtedy czułem, że na nieszczęście, mama myła okna od strony, o której był samochód, od razu gdzie jedziemy, prawda, z delikatnym agresorem, więc wyszło, że no generalnie nie mamy nigdzie jechać, tylko przychodzić, bo rosół już stygnie, także nie udało mi się wtedy wypisać ze szkoły muzycznej, więc no to tylko świadczy o tym, że pierwsze 6 lat, 1. stopień, ten fortepian, to rzeczywiście się trochę tak męczyłem, tak? To znaczy no fajnie, wszystko niby mi wychodziło i w ogóle, ale wolałem sobie w piłkę pograć, niżeli w tą muzykę się bawić. Pierwsze 2 lata, później 2. stopnia na trąbce też się męczyłem, aż nie poznałem smaku grania w zespole jazzowym, prawda? To oczywiście wyniknęło ze spotkania z Bartkiem Pieszką, bo w Orkiestrze Symfonicznej Szkoły Muzycznej w Gliwicach trąbki siedzą obok instrumentów perkusyjnych. Nie mówię, że tylko w tej orkiestrze, ale tak się złożyło, że ja siedziałem obok niego. I od słowa do słowa w pauzach, rzecz jasna, w których no, często trąbka miała, prawda, ze 100 pauz, ze 100 taktów do liczenia, no to trzeba było coś rozmawiać w międzyczasie i nie liczyć, tylko wchodzić na słuch. Później, no niestety, czasami całą orkiestrę dyrygent przerywał, bo na przykład źle weszliśmy z trąbkami, bo nie liczyliśmy, prawda, tylko na słuch. Wydawało nam się, że to będzie tutaj. W każdym razie owoc tego to był zespół i od tego czasu, mimo że no wciąż jeszcze początki na trąbce, bo to dopiero to był 3. rok nauczania, więc po 2 latach, no 2 lata z hakiem, to fatalnie wtedy ta trąbka brzmi w ogóle masakrycznie źle w ogóle. Tata grywał na pianinie w latach 40., jeszcze trochę 50., miał zespół, grali muzykę swingową na potańcówkach różnych i tak dalej, no tak jak się swing grało przecież, to wszystko była muzyka do tańca. W każdym razie, kiedy no, za moich czasów, to tata nie pokazywał mi w sumie żadnych jakichś tam myków na pianie, ani jakichś takich rzeczy. Bardziej mama mi pomagała, jeśli chodzi o ten mój 1. stopień i granie na fortepianie, bo mama kapitalnie ze studiów wyniosła no, czytanie nuta vista, więc ona przegrywała mi wszystkie utwory, nawet te bardziej skomplikowane, te w 5., 6. klasie 1. stopnia. Ona mi je czytała, przegrywała, a vista prawie od razu było wszystko super, a ja wtedy dopiero na słuch jakby powtarzałem to, patrząc się w te nuty, które mi podpowiadały, jak to ostatecznie ma być, niemniej jednak pamiętając, jak to brzmi. Ja w sumie jeszcze na rok przed studiami myślałem o stosunkach międzynarodowych i politologii, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie spróbuję najpierw na ten jazz, jak mi nie wyjdzie, to w ogóle rzucę muzykę i pójdę sobie na stosunki międzynarodowe. No ale dostałem się od razu za pierwszym razem, więc pomyślałem, że no, jak się już dostałem, no to muszę się temu poświęcić w 100%. Pierwsze doświadczenia muzyczne i grania profesjonalne, no, to może nie były specjalnie profesjonalne grania, to były grania w okolicznych knajpach, restauracjach, klubach.
tutaj w Gliwicach. Pamiętam jedną knajpę, już wtedy doprowadziliśmy do bankructwa. Była sytuacja dosyć groteskowa. Graliśmy w trio właśnie z Bartkiem Pieszką na wibrafonie i z Wojtkiem Pieszką na kontrabasie. I mieliśmy mieć po 75 zł na głowę. Już wtedy po koncercie wypłacili nam wszystko z kasy, a to nie było tyle, co mieli nam zapłacić. A tydzień później zobaczyłem, że ta knajpa jest zamknięta i generalnie zbankrutowała. Także w duchu pomyślałem, zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Zobaczymy, ile jeszcze w przyszłości doprowadzimy jako muzycy jazzowi do bankructwa. I rzeczywiście w przyszłości jeszcze kilka razy się zdarzyło. W każdym razie no, idea ludzi zatrudniających muzyków jazzowych jest wspaniała i to nie mierzy się w kategoriach finansowych. Wiemy od dawna, że muzycy jazzowi to nie są muzycy, którzy poszli tą ścieżką kariery dla pieniędzy, tylko dla idei. Już obecnie się w miarę dobrze czuję z tym wyborem bycia muzykiem, prawda? Bo to nigdy nie wiadomo, prawda? Czy być muzykiem, czy nie. Ja jeszcze pod koniec studiów chciałem zrezygnować, ale ostatecznie okazało się, że dostałem 6 i było głupio w ogóle na dyplomie, że ktoś skończył studia w ogóle z 6 z trąbki i nagle stwierdza, że nie, że ten zawód po prostu się zupełnie nie opłaca, w ogóle, bo nie ma tu w ogóle pieniędzy w tym biznesie. Ale no, kto by traktował to jako biznes, tak? Bardziej jest to spełnienie marzeń, jest to no znowuż wracamy kwestia idei, tak? I cieszę się, że przynajmniej jakby realizując tą ideę, realizując te marzenia, jestem w stanie się utrzymać. No tata bywa w tej chwili często na moich koncertach, zwłaszcza jak gram w Gliwicach, na przykład w Śląskim Jazz Clubie, prawda? To jak gram w Śląskim Jazz Clubie, to jest zawsze. I tak rozmawiamy o tym, rzecz jasna. Zawsze powie, czy mu się coś podoba, czy nie. Jak mu się coś nie podoba, też powie. Zresztą no, czasami rzeczywiście niektóre kompozycje mu się nie podobają, to mówi wprost. Ja na przykład je uwielbiam z drugiej strony, ale to wynika no, po prostu z tego, że tata ma trochę inny gust, wychował się bardziej w muzyce takiej no, mainstreamowej, swingowej przede wszystkim, ale takiej głównego nurtu. Jakbyśmy grali hard bop, prawda, to on byłby w 7 niebie. A jeżeli gramy muzykę bardziej powiedzmy zakrawającą o jakieś takie drum and bassowe, też bity i trochę transowa, prawda, i ten taki jazz jest z wieloma naleciałościami, no to on już tego po prostu nie lubi, bo mu się to nie podoba generalnie. Natomiast nawet w takiej muzyce jak gram solo, to te solówki mu się podobają, chyba że ściemą po prostu. Super. Ale nie, jest okej.